Cześć! Dziś mam dla Was przepis na piernik z gruszkami z niespodzianką w środku. Bazą ciasta jest aromatyczny piernik przełożony pianką jogurtową, w środku wypełnioną musem gruszkowym. Górę ciasta ozdabiają gruszki, pod którymi ukryta jest niespodzianka w postaci pianek marshmallow. Piernik ozdobiony jest również mleczną czekoladą i kolorową posypką cukrową w klimacie świątecznym. Ciasto jest mięciutkie, aromatyczne i pyszne, a jego niepowtarzalny wygląd idealnie przyozdobi świąteczny stół. W smaku jak dla mnie rewelacja. Polecam. Krok pierwszy. Piernik. 5 gruszek średniej wielkości obieramy. Gruszki przekrajamy w połowie. Z górnej części gruszek wycinamy gniazda nasienne. Robimy to ostrożnie, aby nie uszkodzić gruszki. Tak robimy ze wszystkimi gruszkami. Tych dolnych połówek nie wyrzucajcie, przydadzą się. Z dolnych połówek gruszek również wycinamy gniazda nasienne. Te gruszki będą potrzebne do zrobienia musu. Do rondelka wlewamy 600 ml wody i włączamy grzanie kuchenki. Wlewamy sok z połowy cytryny. Dodajemy 1 gwiazdkę anyżu, pół laski cynamonu oraz 3 łyżki cukru. Doprowadzamy do wrzenia. Gdy woda zacznie się gotować, wsadzamy górne połówki gruszek. Uważajcie, żeby się nie oparzyć. Gruszki gotujemy na małym grzaniu kuchenki przez 10 minut. Jest za 26, czyli za 10:06 wyłączam. Po tym czasie wyłączamy kuchenkę i ostrożnie wyciągamy gruszki na durszlak, aby odciekły z wody. Odstawiamy gruszki, nie będą na razie potrzebne. Do misy miksera przekładamy 2 całe jajka średniej wielkości. Dodajemy 3/4 szklanki cukru, to jest 150 g i ubijamy na puszysto na najwyższych obrotach miksera przez około 15 minut. W tym czasie, gdy jajka z cukrem się ubijają, roztopimy 130 g masła. Roztopione masło odstawiamy do wystudzenia. Po około 15 minutach ubijania jajek zmniejszamy obroty miksera do najniższych i dodajemy 130 g gęstej śmietany. Ja mam tutaj jogurt grecki. Dodajemy 1 łyżkę miodu naturalnego, wielokwiatowego. 130 g masła roztopionego, wystudzonego. 2 szklanki mąki pszennej. Ja mąki nie przesiewałam. 2 szklanki mąki to jest około 300 g. 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. 3 łyżeczki przyprawy do piernika. I 3 łyżeczki kakao. Zwiększamy obroty miksera, bo ciasto jest gęste i miksujemy krótko do połączenia składników. Przelewamy ciasto do tortownicy o średnicy 24 cm, wyłożonej na dnie papierem do pieczenia. Boki foremki posmarowałam masłem i posypałam kaszą manną. Wyrównujemy powierzchnię. Na wyrównaną powierzchnię układamy górne połówki gruszek. Układamy je mniej więcej w równej odległości i wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w funkcji góra-dół na środkowej półce w 180 stopniach Celsjusza przez około 50 minut. Gdy ciasto się upiecze, pozostawiamy do wystudzenia. A gdy dobrze wystygnie, przekrajamy na 2 blaty. Robimy to ostrożnie, aby nie uszkodzić gruszek. Najlepiej to zrobić, podnosząc je lekko.
Górny blat piernika wraz z gruszkami przenosimy na bok. Udało się. Na dolnym blacie to, co widać, to bez obawy to nie jest zakalec. To jest po prostu wilgotne od gruszki. Krok drugi. Poncz. 100 ml wrzątku wlewamy do szklanki. Dodajemy 2 łyżki kawy rozpuszczalnej, 30 ml likieru amaretto i mieszamy. Odstawiamy do wystudzenia. Krok trzeci. Mus gruszkowy. Z tych pozostałych dolnych części gruszek jest 300 gramów, a do musu potrzebujemy 600 gramów. Więc obieramy jeszcze 4 gruszki i po obraniu i po usunięciu gniazd nasiennych wszystkie gruszki kroimy na małe kawałki. Przypominam, łączna waga pokrojonych gruszek to 600 gramów. Przekładamy je do garnka i włączamy grzanie kuchenki. Wlewamy 130 ml wody. Gotujemy na średnim grzaniu kuchenki przez 10 minut, od czasu do czasu mieszając, aby się nie przypaliły. Po tym czasie gruszki powinny zmięknąć. Wyłączamy grzanie kuchenki i wsypujemy 2 galaretki. Najlepiej by były to galaretki gruszkowe. Ja dałam galaretki o smaku agrestowym. Mieszamy do rozpuszczenia się proszku, tak z grubsza. I za pomocą ręcznego blendera musimy to teraz zblendować. Ze względu, że bardzo mi chlapało, postanowiłam przelać do wyższego naczynia. Blendujemy do uzyskania jednolitej konsystencji. Zblendowane gruszki z galaretką odstawiamy do wystudzenia i lekkiego stężenia. Krok czwarty. Krem jogurtowy. 1/4 szklanki gorącej wody i 3 łyżeczki żelatyny mieszamy. Odstawiamy do wystudzenia. Do misy miksera wlewamy 300 ml śmietanki kremówki 30% dobrze schłodzonej i na najwyższych obrotach miksera zaczynamy ubijanie. Od razu dodajemy 3 łyżki kopiaste cukru pudru. Po 2 minutach miksowania zmniejszamy obroty miksera do najniższych i dodajemy 300 g jogurtu greckiego. Od razu też wlewamy żelatynę ostudzoną. Żeby ją wlać, trzeba ją najpierw zahartować, więc dodajemy do niej trochę kremu i mieszamy. W ten sposób żelatyna i krem będą miały tą samą temperaturę i to zapobiegnie nam powstania grudek w kremie. Miksujemy krótko do połączenia składników. Wyłączamy mikser, krem jest gotowy. I teraz wsypujemy do niego 100 g takich łezek czekoladowych. Jeżeli nie macie, można dać posiekaną czekoladę. Mieszamy szpatułką dosyć szybko, bo jak widać krem zaczyna tężeć. Wymieszany krem odstawiamy na chwilę. Krok 5. Składanie ciasta. Dolny blat ciasta mocno nasączamy ponczem. Nakładamy rant. Jeżeli nie macie, to możecie składać ciasto w tortownicy, w której był pieczony piernik. Krem jogurtowy dzielimy mniej więcej na połowę i wykładamy na piernik. Wyrównujemy powierzchnię kremu. Wykładamy mus gruszkowy, który już zaczął tężeć. Wyrównujemy powierzchnię. Robimy to dość szybkimi ruchami. Wstawiamy do lodówki do stężenia. Aby przyspieszyć ten proces, wstawiłam do zamrażalnika na 8 minut i jak widać masa mocno stężała, lecz nie zamarzła. Wykładamy resztę kremu jogurtowego i wyrównujemy. To też robimy dość szybkimi ruchami, bo krem zaczyna tężeć. Te gruszki z górnej części piernika wyciągnęłam dołem. I teraz tą górną część piernika od spodu nasączamy ponczem. Kładziemy na wyrównanej masie jogurtowej.
Górę ciasta również nasączamy ponczem. Otwory w pierniku wypełniamy piankami marshmallow. Zamiast pianek możecie dać coś innego. Krok 6. Polewa i dekoracja. Do rondelka wlewamy trochę wody i włączamy grzanie kuchenki. Będziemy roztapiać czekoladę w kąpieli wodnej. 100 g mlecznej czekolady i 4 łyżki śmietanki kremówki 30%. Mieszamy, podgrzewając na parze. Gdy składniki się połączą, polewa jest gotowa. Wylewamy ją na górę ciasta, uważając, aby nie nalać czekolady w otwory z piankami. Za pomocą łyżki wygładzamy polewę. Gruszki nasadzamy na otwory. Naokoło gruszek dolewamy jeszcze czekolady, aby podczas zastygania gruszki z ciastem się skleiły. Na koniec posypujemy jeszcze cukrowymi ozdobami. Ciasto wstawiamy do lodówki, najlepiej na całą noc. I tak prezentuje się ciasto w przekroju na drugi dzień. W smaku jak dla mnie rewelacja. Polecam. Ciasto przechowujemy najlepiej w zamkniętym pojemniku, bo piernik lubi wysychać. Na koniec zachęcam Was, moi drodzy, do odwiedzenia mojego drugiego kanału. Kanał się nazywa Grecki Świat Rity. Publikuję tam filmy vlogowe, czyli możecie poznać mnie lepiej i zobaczyć Grecję z troszkę innej strony. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!